Witam o poranku. Kolejny Big Short powstaje na naszych oczach. Uwaga, to jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji marcowej, która startuje już jutro, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie i bez względu na to, czy jest dobry czas, czy też jest zły czas. I oczywiście także zapraszam dzisiaj o godzinie 18 na nasze następne spotkanie Q&A. Będzie to oczywiście spotkanie z nagrodami. Zapraszam, zachęcam i ostatecznie zaczynamy. Kolejny Big Short powstaje na naszych oczach. Uwaga! Zaczynamy od ciekawych wykresów poświęconych ropie naftowej. Z powodu tego, że ropa naftowa wczoraj wróciła nad poziom $70, co naprawdę oznacza, że rynek ma ochotę zanegować wybicie poniżej ważnych poziomów technicznych, dając pretekst ku temu, żeby znowu zwiększyć prawdopodobieństwo, że popyt na ryzyko w skali globalnej zaczyna atakować i że jest szansa na jakieś większe wzrostowe odbicie. I czy tak będzie, to jest temat, który będzie rozgrywany teraz w końcówce marca, czyli w końcówce pierwszego kwartału na rynkach finansowych. Cały czas należy pamiętać, że kończymy w tym tygodniu pierwszy kwartał na rynkach finansowych. Ma to duże znaczenie, może mieć to wpływ na rynki finansowe. Bądźmy gotowi na bardzo dużą i podwyższoną zmienność na różnych klasach aktywów. To przejście nad poziom $70 tworzy pierwsze optymistyczne sygnały na ropie naftowej, zachęcające do tego, żeby wieścić próbę jakiejś większej korekty wzrostowej także na innych surowcach, ponieważ do tego zachowania ropy naftowej to zachowanie ropy naftowej dołącza do sygnałów, które były wcześniej generowane na przykład na miedzi, na złocie i zwiększa także szanse na kontynuację ruchu w górę, bo to jest także bardzo ciekawy temat, jak zachowują się surowce w powiązaniu z globalnym popytem na ryzyko. Natomiast warto także zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z budową nowej wielkiej krótkiej pozycji i to właśnie na ropie naftowej. Hedge fundy i duzi gracze budują nową, dużą, krótką pozycję i ten Big Short na ropie naftowej jest największy od 2019 roku. Pytanie więc też jest takie, czy czasem to wzrostowe odbicie nie będzie tylko krótkoterminowe, a faktycznie dojdzie do odwrócenia tendencji na trwale na spadkową na ropie naftowej i ropa naftowa faktycznie zacznie ruszać się w kierunku $60 i poziomów około $45, gdzie analiza techniczna w długim terminie wskazuje na bardzo mocne następne wsparcie. Dlatego też to, że mamy nowego Big Shorta, jest to wielka pozycja dużych graczy na ropie naftowej, jest także tematem, który jest niezwykle interesujący, na który będziemy zwracać uwagę, czy faktycznie tak się dzieje, ponieważ kiedy popatrzymy na historię, to ten Big Short, który był poprzednio zbudowany pod koniec 2019 roku i na początku 2020 roku, okazał się później trafną pozycją, ponieważ ropa naftowa, jak pamiętamy, spadła nawet poniżej poziomu 0 na instrumentach finansowych, na instrumentach pochodnych. Dlatego też dała potencjał ta krótka pozycja, ten wtedy Big Short do tego, żeby zarobić sporo pieniędzy na ropie naftowej przez tych dużych graczy. Przypominam, ponieważ ten wykres pokazuje, jakie jest pozycjonowanie dużych graczy na ropie naftowej. A jak zachowują się instrumenty pochodne, w tym opcje na ropę naftową? Pozycjonowanie dużych graczy na wykresie 3D jednoznacznie wskazuje, że inwestorzy ci zakładają kontynuację spadków, ruchu w dół. Opcje put są zdecydowanie droższe niż opcje call. Warto być tego świadomym, że bez względu na termin wygasania instrumentu pochodnego opcje na spadki są droższe niż opcje na wzrosty ropy naftowej. Także kolejny Big Short powstaje na naszych oczach. Jest to pozycja krótka na ropie
naftowej. Ciekawe, czy duzi gracze znowu trafnie przewidzą to, jak zachowa się ropa naftowa, bo poprzednim razem w latach 2019, na początku 2020 to ta pozycja dała bardzo dużą dodatnią stopę zwrotu, więc jestem też ciekawy, czy i w tym wypadku inwestorzy ci mają dobre przeczucie i dobrego nosa na perspektywy co do ropy naftowej. I inne ważne instrumenty związane, inne surowcowe wskazania płynące z na przykład ceny miedzi wspierają popyt na ryzyko, ponieważ wczoraj nie udało się wrócić poniżej przebitej wcześniej linii trendu spadkowego, więc miedź sygnalizuje optymizm na giełdach papierów wartościowych i tak samo jest moim zdaniem cały czas na cenie złota, pomimo tego, że część inwestorów próbuje zająć pozycję pod możliwą do formowania tą formację podwójny szczyt, ale cena złota na razie nie pokonuje wsparcia, dlatego też prowzrostowe sygnały są wyraźnie utrzymywane. Natomiast ropa naftowa, pamiętamy, cały czas reaguje na zachowanie rentowności amerykańskich obligacji. Lubi, kiedy ceny obligacji rosną, czyli rentowności spadają, ale także lubi, kiedy amerykański dolar się osłabia i w takiej sytuacji jest presja ku temu, żeby cena złota rosła. Na chwilę obecną obserwujemy osłabienie amerykańskiego dolara, a rentowności tak jakby się zatrzymały i próbowały korekty. Natomiast tutaj złoto wkrótce będzie musiało także wybrać ten kierunek, ponieważ albo rentowności zmienią swoją tendencję, albo amerykański dolar, ale spodziewam się raczej zachowania rentowności amerykańskich dolarów i to przemawia za tym, że prawdopodobieństwo jest powyżej 50% co do złota, że tendencja wzrostowa będzie kontynuowana. Z negatywnych sygnałów to zachowanie ceny Bitcoina, chociaż broni się jeszcze wsparcie w rejonie 26 800 $, każdy spadek poniżej będzie oznaczał, że powstaje formacja szczytowa, odwrócenia tendencji wzrostowej na spadkową. Natomiast utrzymywanie do powyżej 26 800 $, jednak zwiększa prawdopodobieństwo na rynku na rzecz wzrostów i utrzymuje je powyżej 50%. Natomiast jesteśmy naprawdę bardzo blisko tego wsparcia i wiele może się tutaj wkrótce wydarzyć. Natomiast na rynkach finansowych, jak widzimy, jest wygenerowany optymizm, dlatego to także powinno wspierać tezę o tym, że wsparcia się jednak tutaj obronią. Amerykańskie obligacje walczą cały czas o wsparcie w rejonie średniej 200-sesyjnej oraz w rejonie 3,35. Nie ma nowych sygnałów, natomiast implikowana stopa procentowa daje około 50% prawdopodobieństwa, że w maju będzie następna podwyżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, a później będą już obniżki stóp do końca 2023 roku. Euro-dolar, utrzymując się nad poziomem 1,0750, próbuje rosnąć i inwestorzy widzą, że ten ostatni spadek był raczej ruchem powrotnym do linii szyi, formacji odwracającej tendencję spadkową na wzrostową i to jest także element zwiększający prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami negatywnych zjawisk na samym dolarowym indeksie. Jest rosnące prawdopodobieństwo, że będziemy próbować zaatakować ostatnie maksima i poziomy psychologiczne 1,10. Jeżeli amerykański dolar na indeksie zacznie się osłabiać na trwale plus rentowności zaczną spadać, to poza złotem obserwujemy także dolar jena, a tutaj testujemy na naszych oczach tą roczną linię trendu wzrostowego. Okolice 130 mają bardzo duże znaczenie. Każdy spadek poniżej otwiera perspektywy ku temu, żeby wieścić odwrócenie tendencji na dolar jenie, naprawdę na trwałą tendencję długoterminową umocnienia jena japońskiego. Warto być tego świadomym, co się teraz dzieje w rejonie 130 na dolar jenia. A same indeksy giełdowe na Wall Street, co prawda wczoraj nie udało się wrócić na poziom 4000 punktów, ale indeks Standard & Poor cały czas utrzymując się nad wsparciami zachęca do tego, żeby raczej nastawiać się na wzrosty niż na spadki, ponieważ rynek pokazuje swoim zachowaniem, że jest odporny na wszystkie negatywne informacje, które płyną z sektora bankowego, a jeżeli coś nie chce spadać, będzie rosnąć. Tak mówi stare rynkowe powiedzenie. Giełdy dzisiaj w Azji
są generalnie neutralne z lekką przewagą delikatnego pesymizmu, ale myślę, że dla Europy nie będzie miało to większego znaczenia, ponieważ giełda w Europie lubi, kiedy euro-dolar rośnie i w tym wypadku europejskie spółki są preferowane i widać to na następnym wykresie, który pokazuje, jak od samego początku tego roku zachowują się najważniejsze spółki z Europy i ze Stanów Zjednoczonych i tutaj przewaga tych z Europy jest wyraźnie widoczna. Natomiast spodziewam się utrzymania nad poziomem 15 300 punktów na indeksie DAX i optymizmu, który pozwoli myśleć o ataku na ostatnie maksima i duża będzie w takiej sytuacji szansa na ich pokonanie, plus będzie wtedy szansa na atak na maksima wszechczasów. Myślę, że jest to scenariusz bazowy. Za każdym razem, kiedy jesteśmy nad poziomem 15 300 punktów, ten scenariusz jest zdecydowanie preferowany. I z danych makroekonomicznych dzisiaj znowu będziemy mieć pustkę, ale po godzinie 16 czeka nas wskaźnik zaufania konsumentów dla Stanów Zjednoczonych za marzec i zobaczymy, czy te ostatnie informacje o bankructwach banków w Stanach Zjednoczonych mają jakieś przełożenie na zaufanie konsumentów. Ja się spodziewam, że nie będą mieć żadnego wpływu negatywnego, natomiast zobaczymy, jaka będzie rozbieżność danych z prognozami makroekonomicznymi. I na koniec polskie aktywa. Złoty na fali ruchu euro-dolara jest kupowany. To widać po prostu na naszych oczach i przede wszystkim jest to ruch obserwowany na parze dolar do złotego. Złoty jednak ma tendencję ku temu, żeby próbować się umocnić względem euro i takie zachowanie jest wzmacniane sytuacją na wykresach, ponieważ utrzymywanie poniżej poziomu 4,70 faworyzuje scenariusze prozłotowe i patrzymy także na flautę na polskich obligacjach. Polskie obligacje zaczynają się przygotowywać do danych makroekonomicznych o inflacji, które poznamy już za kilka dni. Więc jeżeli procesy dezinflacyjne faktycznie się pojawią w danych makroekonomicznych, to spodziewam się sporego impulsu na polskich obligacjach, impulsu na spadek rentowności i na wzrost cen. Natomiast zachowanie, które teraz obserwujemy z technicznego punktu widzenia, wychładza wskaźniki, pozwala, żeby rynek tutaj był przygotowany na następny bardzo dynamiczny impuls, a ja spodziewam się, że będzie to impuls na rzecz polskich obligacji, na rzecz oczekiwań co do obniżek stóp procentowych, na rzecz tego, żeby procesy dezinflacyjne były uwzględniane jeszcze w większej formie na polskich obligacjach. Dlatego spodziewam się, że wkrótce będziemy testować tegoroczne minima na rentowności i będziemy je pokonywać. A warszawska giełda papierów wartościowych, jeżeli optymizm na giełdach papierów wartościowych na świecie będzie występował, a euro-dolar będzie rosnąć, surowce będą kontynuowały wzrosty, to także czeka nas atak i szturm na ostatnie opory, okolice 1750 punktów, z dużą szansą, że będą one pokonane. I myślę, że to jest scenariusz bazowy, pomimo tego, że analiza techniczna zachęca raczej do myślenia o spadkach niż o wzrostach. Czy tak będzie? Zobaczymy. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji marcowej, która startuje już jutro, zachęcam ich do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Życzę dzisiaj stopy zwrotu, pięknego dnia i przypominam, że o godzinie 18 będzie także następne spotkanie Q&A z konkursem, z nagrodami, więc zachęcam do tego, żeby dołączyć dzisiaj po godzinie 18 do tego naszego cyklicznego spotkania i wydarzenia. Jeszcze raz stopy zwrotu, pięknego dnia i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Pozdrawiam.